Cześć kochani. Kiedy mówimy o tureckim bazarze, bardzo często myślimy o zakupach, o owocach, warzywach i bardzo głośnych sprzedawcach. Ale bazar w kulturze tureckiej to instytucja bardzo historyczna, kulturalna oraz społeczna. To właśnie bazar od wieków był częścią życia miasta. W tradycyjnych osmańskich miastach to właśnie bazar tworzył miasto. Od bazaru rozchodziły się drogi do pobliskich meczetów, karawansarajów czy też łaźni tureckiej oraz szkół. Dlatego to nie miasto tworzyło bazar, tylko bazar tworzył miasto. Można więc powiedzieć, że jeśli chciałeś wiedzieć, czym żyje miasto, przychodziłeś na bazar, bo bazar nie był tylko miejscem wymiany towarów, ale też informacji, plotek i relacji międzyludzkich. Czy przypomina to polskie miasta? W pewnym sensie tak, dlatego że nasze rynki, place targowe, rynki miejskie również były centrum życia miasta, ale w Turcji ta tradycja nie znikła. Nadal jest ona bardzo żywa i bardzo lokalna. Jako ciekawostkę jeszcze dodam to, że bazar był tak ważny, że miał wpływ na język turecki. Bazar po turecku to pazar. Pazar ma dwa znaczenia. Po pierwsze oznacza właśnie targ, a po drugie oznacza niedzielę. I to nie jest przypadek, dlatego że największe targowiska zawsze odbywały się w niedzielę. Był to dzień, w którym urzędnicy mieli wolne od pracy, ludzie z okolicznych wsi przyjeżdżali właśnie na większe zakupy, dlatego pazar to znaczy targowisko oraz niedziela, a poniedziałek, pazartysi, oznacza dzień po targu. Ja dzisiaj zabiorę Was na taki bazar. Nie będzie to wielki bazar, nie będzie to egipski bazar, nie będzie to w ogóle bazar turystyczny. Będzie to mój lokalny bazar, który znajduje się dosłownie 5 minut pieszo od mojego domu. Dzisiaj jest sobota, nasz bazar funkcjonuje we wtorki i w soboty, także ja idę kupić mój ulubiony ser i przy okazji pomyślałam sobie, że zabiorę Was razem ze mną na ten mój właśnie bazar. Tutaj są kalmary mrożone, stawryt, hamsi, moje ulubione małe sardele z Morza Czarnego. Ostatnio kupiłam tutaj sardele, bardzo smaczne są. Benim çekimimde şu anda. Hemen abi.
Czy jakiś ser fajny. Ale bazar to nie tylko warzywa, owoce i sery. To także skarpetki, przede wszystkim skarpetki oraz ubrania i inne najpotrzebniejsze przedmioty do domu. Zaraz zobaczymy, co tutaj oprócz warzyw i owoców oraz przypraw można znaleźć.
Ten nasz lokalny bazar, Pazar Istanbul, został zbudowany w 2021 roku, więc to jest dosyć nowy bazar, ale jest przykryty i jest ogromny. Jest tutaj miejsce na 1500 stoisk. Ma on również parking podziemny na około 300 samochodów. Warto podkreślić również, że ten bazar nie jest tylko miejscem targu. W czasach, gdzie potrzebna jest pomoc, tak jak na przykład kilka lat temu było wielkie trzęsienie ziemi w Kahramanmaraş, to właśnie tutaj w halach tego bazaru organizowano zbiórki na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi. Tutaj przynosiliśmy koce, jedzenie i wszystkie inne potrzebne produkty.
Jestem teraz na górnej hali naszego bazaru. Większość tej hali wydaje się pusta, ale dojrzałam kątem oka chyba jakąś restaurację albo kawiarnię i za chwilę się tam przejdę, zobaczyć, co tam się znajduje. Jeszcze tylko chciałam dodać i podkreślić, jak ważny jest bazar w życiu lokalnej społeczności. Tutaj miejskie urzędy gminy, tak naprawdę urzędy dzielnicy organizują minibusy, które zabierają ludzi na bazar. Z całej okolicy tak naprawdę tych minibusów jest wiele. Każdy jeździ w inną część dzielnicy i zbiera ludzi, którzy chcą zakupy na bazarze zrobić. Takie minibusy odchodzą mniej więcej co 15 minut czy też co pół godziny i są rozsiane tak naprawdę po całej dzielnicy. I to jest bardzo ważna rzecz i to też podkreśla, jak ważny bazar jest dla lokalnej społeczności. Myślę, że to nie jest tylko coś, co znajduje się w Stambule. Myślę, że takie minibusy organizowane są we wszystkich większych miastach Turcji. No i miałam rację, tutaj znajduje się restauracja, w sumie nie restauracja, bo to jest lokanta o takiej fajnej nazwie Master Cuisine Akademii jeszcze do tego, czyli to chyba jest taki bardziej odpowiednik polskiego baru mlecznego, gdzie serwuje się takie typowe domowe dania. Fajna rzecz chyba nie tylko dla kupujących, ale także dla sprzedających, którzy tutaj cały dzień na tym bazarze handlują, żeby sobie mogli przyjść zjeść jakiś ciepły posiłek. Fajna sprawa. Za mną jeszcze znajduje się jedno miejsce, w którym można coś zjeść. Można tam zjeść manty, czyli tureckie pierożki i gözleme. A teraz jeszcze chciałabym Wam powiedzieć krótko, w jakim fajnym miejscu znajduje się ten bazar, dlatego że znajduje się on tuż przy tak zwanej Yaşam Vadisi, czyli dzielnicy życia. To jest taki ogromny park, który rozciąga się na przestrzeni 8 km od mojego sąsiedztwa, czyli Cumhuriyet Mahallesi, aż do morza. Bardzo fajne miejsce, w którym można sobie odpocząć, przespacerować się, spędzić czas bardzo miło w fajnych okolicznościach natury. Ja już zakupy zrobiłam. Kupiłam simit oraz ser z Erzincan. To jest ser kozi dojrzewający w koziej skórze. Bardzo smaczny, bardzo aromatyczny ser. Dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał i pamiętajcie, jeśli będziecie w Stambule bądź też w innych miastach w Turcji, w Stambule na przykład nie ograniczajcie się tylko do Wielkiego Bazaru oraz do Egipskiego Bazaru, ale zachęcam wszystkich, którzy do Turcji przyjeżdżają, żeby wybrali się na taki lokalny bazar, bo to jest też część kultury tureckiej. Pozdrawiam, pa pa.